Począwszy od 1961 roku, dr Ian Stevenson przez 40 lat badał dzieci, które spontanicznie przypominały sobie przeszłe życie. Badacza interesowały zwłaszcza przypadki, które można było potwierdzić faktami i konfrontacją z ich dawnym otoczeniem. Stevenson skupił się na relacjach dzieci, ponieważ uważał, że nie są one w stanie sfabrykować skomplikowanych wspomnień z poprzedniego życia. Badacz niestety zmarł w 2007 roku, ale jego następcą został Jim Tucker z Uniwersytetu Virginii. W 2018 roku badacz zdecydował się podsumować relacje spisane przez jego mentora i współpracowników. Naukowcy zebrali łącznie 2500 wywiadów dotyczących zagadkowych wspomnień z poprzedniego życia. Blisko 1567 z tych przypadków zostało zdiagnozowanych jako wiarygodne, a kolejne 150 jako prawdopodobne. Większość przypadków badanych przez Stevensona pochodzi z Azji, Indii lub innych regionów Dalekiego Wschodu, w których wiara w doktrynę reinkarnacji jest powszechna. Azja to spory kontynent, ale przypadki z dzieciństwa badane przez Stevensona okazują się mieć pewien spójny zestaw okoliczności. Przykładowo, gdy tylko dziecko zaczyna się komunikować, często opisuje przeszłe życie. Stwierdza, że jego imię różni się od imienia nadanego mu przez biologicznych rodziców oraz upiera się, że jego obecna rodzina nie jest prawdziwa, a prawdziwi krewni mieszkają w innej wiosce lub nawet mieście. Wiele zanalizowanych przez Stevensona dzieci zapamiętuje imiona różnych członków rodziny i lokalizacje geograficzne z poprzedniego życia. Przywołują fizyczne cechy domu i okolic miejsc, w których nigdy nie były. Średni wiek, w którym dziecko zaczyna mówić o przeszłym życiu, wynosi około 3 lata. Utrata tych wspomnień ma miejsce w okolicach 7,5 lat, co też zdaniem Stevensona może tłumaczyć, dlaczego przypadki reinkarnacji nie są tak powszechne na zachodzie. Rodzice najzwyczajniej w świecie nie wierzą swoim dzieciom, a te ostatecznie zapominają o poprzednim życiu. W wielu przypadkach dziecko pamięta nawet szczegóły swojej śmierci przed reinkarnacją. Około 66% reinkarnacji badanych przez doktora Stevensona dotyczyło dzieci, które były w stanie opisać moment zejścia z tego świata. Stevenson odkrył, że ludzie, którzy umierają z powodu urazów takich jak rany postrzałowe lub kłute, okazjonalnie rodzą się w późniejszym wcieleniu ze znamionami lub bliznami, które odzwierciedlają rany z poprzedniego życia. W dalszym życiu dziecko może nawet rozwinąć fobię związaną z przyczyną swojej dawnej śmierci. Na podstawie informacji przekazywanych przez dziecko rodzinie biologicznej, w wielu przypadkach można było ustalić miejsce położenia rodziny dziecka z poprzedniego wcielenia. Podczas pierwszego spotkania ze zdawałoby się obcymi ludźmi, reinkarnowane dzieci bardzo często były w stanie zidentyfikować członków swojej dawnej rodziny po imieniu. Znają oni nawet tajemnice rodzinne, które nigdy nie wychodziły poza jej grono. Bardzo popularnym motywem jest też to, że rodzice biologiczni reinkarnowanego dziecka często obawiają się, że zostaną porzuceni dla poprzedniej rodziny. Jednakże większość przypadków opisywanych przez Stevensona wskazuje jednak na coś odwrotnego. Związek między dzieckiem a nowymi rodzicami nie zostaje utracony, choć reinkarnowane dziecko bardzo często nawiązuje długotrwałą relację ze swoją dawną rodziną. Dane z wywiadów sugerują również, że cechy charakteru, osobiste preferencje i nawyki bardzo często utrzymują się z jednej reinkarnacji na drugą. Płeć dziecka zazwyczaj też pozostaje taka sama i jedynie w około 10% przypadków dochodzi do zamiany płci z jednego życia na drugie. Przypadki zbadane przez Stevensona pokazują również, że nawet ludzki wygląd może pozostać niezmieniony od jednego wcielenia do następnego, choć oczywiście dochodzi do tego bardzo rzadko. Na zakończenie warto nadmienić, że dzieci bardzo często pamiętają okres pomiędzy życiami. Tego typu relacje przewijały się w 20% przypadków. Warto zauważyć, że średni odstęp między śmiercią w poprzednim życiu a odrodzeniem wynosi 16 miesięcy, czyli około 1,5 roku. Maksymalny znany odstęp między śmiercią a odrodzeniem wynosił 4,5 roku, a w przypadkach reinkarnacji związanych z samobójstwem w poprzednim życiu może do niej dojść nawet w ciągu 3 miesięcy. Warto więc zadać pytanie, co takiego dzieje się z duszami tych dzieci w tak zwanym międzyczasie.